Cześć! W tym odcinku zajmiemy się już czymś bardziej konkretnym, a mianowicie tak zwanymi prymitywami, czyli prostymi, podstawowymi bryłami, za pomocą których będziemy tworzyć bardziej skomplikowane obiekty. Ich ustawienia są często dość podobne, dlatego opowiemy sobie o wszystkich w jednym filmie. Najedźmy kursorem na zakładkę 3D Shapes. Widzimy tutaj 12 typów brył. Te, które leżą powyżej kreski, to właśnie prymitywy. 4 kształty oddzielone kreską od prymitywów możemy nazywać generatorami i zajmiemy się nimi osobno. Na początku jednak powiem o czymś, co jest wspólne dla wszystkich 12 kształtów. Otóż wszystkie one mają jakieś swoje wartości domyślne. Domyślną wielkość, domyślny kształt i może ta wiedza nie jest jakaś bardzo odkrywcza, ale za to jest ważna przy jednym ze sposobów dodawania obiektów do sceny. Już raz użyliśmy tego obiektu w filmie o selekcji, a chodzi o przeciągnięcie obiektu z menu. Tym sposobem zawsze dodamy do projektu tak samo wyglądający kształt z jego domyślnymi ustawieniami. A jakie są te ustawienia? Odpowiedzmy sobie na to pytanie już tylko odnośnie prymitywów. A pierwszym prymitywem jest kostka. Aby dodać ją do sceny z możliwością zmiany jej parametrów, należy na tę kostkę kliknąć. Od razu otwiera się lewy panel z ustawieniami. Pierwsze 3 suwaki określają wielkość kostki, a dokładnie jej szerokość, wysokość oraz głębokość. Maksymalną wartością dla każdego z suwaków jest 200 mm. Ale nie martw się, jeżeli potrzebujesz większej kostki, to możesz wpisać odpowiednią liczbę ręcznie. Pamiętaj tylko, że wielkość obiektu nie może przekroczyć wielkości przestrzeni roboczej. 3 kolejne suwaki określają liczbę segmentów w każdym z kierunków. Zwiększmy ilość segmentów szerokości tej kostki. Jak widzisz, powoduje to dodawanie nowych edge loopów, czyli pętli krawędzi, a w związku z tym nowych segmentów. Tutaj maksymalną wartością jest 20 i jest to wartość nieprzekraczalna. Niżej mamy zestaw ustawień, które nie zmieniają kształtu bryły i będą się przewijać przez wszystkie pozostałe prymitywy. Zacznijmy od tych 2 checkboxów. Checkbox Wireframe włącza lub wyłącza siatkę. Drugi checkbox umożliwia widok istniejących obiektów. Dalej mamy możliwość zmiany położenia oraz rotacji obiektu już na etapie jego dodawania. Co prawda można później przesuwać i obracać obiekt za pomocą narzędzi Move oraz Rotate, ale żeby to zrobić, musimy najpierw zakończyć dodawanie obiektu. Musimy ten obiekt sfinalizować. A to oznacza, że nie będzie już możliwości powrotu do tego panelu. Właśnie dlatego bardzo często przydatne jest ustawienie położenia i rotacji na tym etapie. Na samym końcu jeszcze znajduje się przycisk umożliwiający powrót do ustawień domyślnych. Przejdźmy teraz do następnego kształtu, którym jest pączek z dziurką, czyli torus. Pierwszy suwak ustawia promień bryły, ale jest to promień liczony do środka przekroju tego torusa. Drugi suwak również ustawia promień, ale jest to promień przekroju. Oba suwaki mają swoje maksymalne wartości, ale można również ręcznie wpisać większe liczby. Trzeci oraz 4 suwak zmieniają ilość segmentów w przekroju oraz wokół całego pączka. Na koniec zostaje nam arc, czyli łuk. Suwak ten pozwala utworzyć jedynie fragment torusa, a ustawiona wartość jest kątem łuku. Dodatkowo mamy tutaj możliwość wyboru, czy zakończenie takiego łuku ma być wypełnione, czy nie. Następnym prymitywem jest sfera. W jej przypadku ustawiamy promień, ilość segmentów w kierunku poziomym, ilość segmentów w kierunku pionowym i znowu kąt wycinka kuli. Podobnie jak w przypadku torusa możemy jeszcze wybrać, czy wycinek ma być wypełniony, czy nie. 4 jest stożek. Stożek, a właściwie ostrosłup, ma parametry bardzo podobne do kuli, a różni się wartościami określającymi wielkość bryły. Tutaj mamy średnicę podstawy oraz wysokość. Będąc przy tej bryle, chciałbym pokazać Ci pewien szczegół, który na początku może trochę dziwić. Jest to coś, co powtarza się we wszystkich bryłach obrotowych, ale wydaje mi się, że przy stożku może być najlepiej widoczne. Otóż mamy naszą bryłę i ona ma promień podstawy o długości 50 oraz jest położona w środku układów współrzędnych. Teraz zmniejszymy sobie ilość segmentów w kierunku poziomym do minimum, czyli do 3. Już teraz widać, że im bliżej trójki, tym bardziej bryła skacze.
przy trójce wygląda tak. I pytanie brzmi, gdzie jest ten promień 50? Bo widzisz, promień jest zawsze promieniem okręgu, którego możemy opisać na danym kształcie. W tym wypadku na trójkącie. Zmienię wysokość ostrosłupa na 1, aby był jak najniższy i kliknę Finalize. Użyję teraz narzędzia, które dopiero poznamy, aby narysować okrąg od środka trójkąta do jednego z wierzchołków. Zauważ, że promień tego okręgu jest bardzo zbliżony do 50. Nie jest równy 50 z tego powodu, że rysuję od jednego wierzchołka do drugiego, a ten pierwszy jest o milimetr wyżej. No dobrze, to jedną rzecz sobie wyjaśniliśmy. Pozostaje jeszcze jeden problem. Przecież ta bryła miała być położona w środku układu, a wygląda na przesuniętą. Z pozoru wygląda, ale należy pamiętać, że domyślnie w SelfCADzie widzimy lokalizację tzw. bounding boxa. Bounding box jest niewidocznym prostopadłościanem, ciasno przylegającym do obiektu. Jego dolny obrys zobaczymy zaznaczając bryłę. Chodzi o ten czarny prostokąt, który jakby nie patrzeć jest zlokalizowany w środku układów współrzędnych. No dobrze, czas na kolejnego prymitywa. Tym razem jest to walec, który znowu ma bardzo podobne parametry do stożka. Jedyną różnicą tutaj jest możliwość zmiany promienia górnej i dolnej podstawy osobno. Więc taka bryła nie musi być wcale walcem, tylko wycinkiem stożka. Następna bryła to może bardziej ciekawostka, ale też można znaleźć dla niej bardzo ciekawe zastosowania. Torus Knot jest bryłą tworzoną na bazie torusa. Pierwsze parametry powinny być już zrozumiałe, działają dokładnie tak jak w torusie. Jedynie radius może być na początku trochę mylący, ale zaraz się to wyjaśni. Po pierwsze, obróćmy sobie obiekt o 90 stopni względem osi X. Teraz przesuńmy dwa ostatnie suwaki maksymalnie w prawo. Widzisz już dlaczego torus Knot bazuje na torusie? To tak jakbyśmy wzięli sznurek i owijali go dookoła torusa. Radius jest oczywiście promieniem właśnie tego torusa bazowego. Zostały nam dwie bardzo podobne do siebie bryły. Ikosahedron, czyli dwudziestościan oraz oktahedron, czyli ośmiościan. Najpierw pokażę ikosahedron. Ustawiamy tutaj promień oraz liczbę segmentów. Przy wartości 1 bryła jest dwudziestościanem foremnym. Każda ściana złożona jest z trójkątów. Zwiększenie ilości segmentów o 1 powoduje podział ściany na 4 nowe trójkąty oraz rozciągnięcie ich tak, aby cały obiekt jak najbardziej przypominał kulę. Podobne efekty otrzymujemy działając na oktahedronie. Różnica jest taka, że tutaj bryłą bazową jest ośmiościan foremny. I tak omówiliśmy sobie wszystkie prymitywy. W następnych filmach zabierzemy się za pozostałe 4 bryły, które nazwaliśmy generatorami. Do zobaczenia!